Szpital Narodowy drogi i zatkany. To kpina z widzów. TVP powinna dostawać telekamery. Rafał Brzozowski pojedzie na Eurowizję. Veni Vidi Vici. Przybywa nieruchomości prezesa Obajtka. Poseł Suski uspokaja w sprawie cen paliwa. O tym m.in. powiemy dziś w programie w telegraficznym skrócie. Niedziela 14 marca. Maciej Orłoś. Zaczynamy. Na wstępie kilka spraw organizacyjnych w skrócie, żeby sobie wyjaśnić pewne rzeczy. Dziękuję patronom. Każdy może zostać patronem. Dziękuję za suby. Każdy może dać suba. To nie jest takie trudne. Dzwoneczek. Dziękuję raz jeszcze. Zaczynamy od frontu walki z pandemią. Walki, którą niestety rząd zaczyna przegrywać. Szpitale są przepełnione, a zdarza się, że karetki kilka godzin krążą w poszukiwaniu wolnego miejsca dla pacjenta z COVID-19. Odpowiedzią na ten problem miały być szpitale tymczasowe. Flagowa tego typu placówka to oczywiście Szpital Narodowy, w którym leczonych jest obecnie 222 pacjentów. Trwają też prace nad uruchomieniem piętra, co spowoduje zwiększenie miejsc o 200 łóżek. Problem tylko w tym, że nie ma komu obsłużyć pacjentów, ponieważ brakuje personelu medycznego w tej placówce. Dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, przyznaje w rozmowie z RMF FM, że takiego obłożenia oddziałów covidowych nie było od szczytu drugiej fali pod koniec listopada. Przypomnijmy jednak, że Szpital Narodowy zgodnie z licznymi zapewnieniami rządu miał pomieścić około 1000 pacjentów, tymczasem problemem jest już nieco ponad 200. Ja bym się jednak nie martwił. Wygraliśmy już przecież z pandemią chyba ze 3 razy, więc i 4 zwyciężymy. Po co nam łóżka i lekarze? Niech jadą, że zacytuję klasyka. W środę przyznano nagrody w plebiscycie telekamery. Sam miałem przyjemność wręczenia statuetki Piotrowi Kraśko w kategorii prezenter informacji. Wróciłem do domu, poszedłem spać, budzę się rano i słyszę jakiś lament. Jakiś dramat się rozgrywa. O co chodzi, myślę sobie. Patrzę, a tam prezes Kurski żali się i lamentuje, jak to niesprawiedliwie w plebiscycie potraktowano telewizję polską. W czwartek rano TVP oświadczyła, że tegoroczne telekamery były kpiną z widzów i karykaturą rynku. TVP odczuło niesmak skrajnie niewiarygodnym przebiegiem plebiscytu. Koniec cytatu. Zdaniem Telewizji Polskiej wyniki plebiscytu rażąco różnią się od faktycznych codziennych wyborów milionów widzów telewizji linearnej. Od razu chciałbym zaznaczyć, że Telewizja Polska oskarżająca kogokolwiek o kpinę z widzów nie jest, powiedzmy sobie jasno, wiarygodna. No nie jest po prostu. Instytucja, która z widzów kpi sobie od dobrych kilku lat, nagle z powodu telekamer zarzuca organizatorom, że kpią z widzów. No naprawdę dobre sobie. Pan spojrzy lepiej w lustro, panie prezesie. Jak słusznie na rozpaczliwe, histeryczne wręcz pretensje TVP odpowiedziało tak niemieckie, przyznajmy to od razu, wydawnictwo Bauer, czyli organizator telekamer, wyniki są miernikiem popularności telewizyjnych produkcji i osobowości, a nie odzwierciedleniem oglądalności. Czy metodologia głosowania się zmieniła? Też nie. Po prostu jak TVP zdobywała statuetki, to było dobrze, a jak widzowie dali głosami po nosie, to już jest źle. Ja bym proponował, panie prezesie, żebyście w TVP zrobili własny plebiscyt. Sami sobie wręczyli nagrody. Wszystkie statuetki zdobędzie Telewizja Polska, a my na pewno o tym powiemy w programie w telegraficznym skrócie. I od razu mam kilka sugestii. Nagroda za najlepszego suchara koniecznie dla Norbiego. W kategorii Bawidamek roku proponuję kandydaturę Jarosława Jakimowicza. A w kategorii Żenada roku doceniłbym taniec Magdaleny Ogórek, choć tu konkurencją może być Danuta Cholecka i jej rozmowy z prezydentem Dudą. Wiadomości w ogóle absolutnym faworytem tego konkursu i pewnym kandydatem do statuetki w kategorii Propaganda stulecia. No i mamy jeszcze oczywiście kolejny sukces TVP. Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję. Cieszymy się wszyscy, ale najbardziej chyba cieszy się Antek Orłoś, wierny fan Rafała Brzozowskiego. Zresztą zobaczcie sami. Antosiu, proszę bardzo. Witam Państwa serdecznie. Jak ja się cieszę, to Państwo sobie nawet sprawy nie zdajecie, a ci, co mnie kojarzą troszeczkę, to wiedzą, że się cieszę, bo na najlepszy festiwal świata, to znaczy właściwie najlepszy festiwal Europy, czyli Eurowizję, jedzie najwspanialszy i najzdolniejszy człowiek na świecie, czyli Rafał Brzozowski. W związku z tym bardzo proszę Państwa o to, byście napisali jakieś miłe słowa do Pana Rafała w
komentarzu pod tym odcinkiem. Marysia, którą zresztą bardzo serdecznie pozdrawiam, powiedziała o panu Rafale tak dla przykładu, o tak. Wygląda jak syn, którego nigdy nie miałam. To jest bardzo dobry przykład, tak właśnie można miło napisać, bo przypominam, że pan Rafał bardzo nie lubi, jak ktoś go krytykuje, więc proszę nie krytykować do cholery jasnej. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło i jak już wspominałem, jestem niezwykle szczęśliwy. To wielki zaszczyt dla mnie, jak i dla całej mojej rodziny, jak i dla całej ludzkości. Tak blisko. She's got to, and I go la 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 la. Tak blisko jak ja. Nie był ciebie nikt tak blisko i nie poddał twoim zmysłom jak ja. No tak. O czymś naprawdę pozytywnym. Mimo wątpliwego poszanowania dla prawa i regresu niezależności sądownictwa w naszym kraju, Polska nadal może pochwalić się wybitnymi fachowcami w tej dziedzinie. Jeden z nich, profesor Piotr Hofmański, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze i były sędzia Sądu Najwyższego, został w czwartek wybrany prezydentem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Profesor Hofmański orzeka w Trybunale w Hadze od 2015 roku jako pierwszy Polak w historii tej działającej od 2002 roku instytucji i jeszcze przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny to stały sąd międzynarodowy zajmujący się sądzeniem osób oskarżanych o popełnienie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości czy zbrodnie wojenne. Sukcesem Polski jest też niewątpliwie to, że w fotelu prezesa Orlenu zasiada tak wybitny menadżer, jakim jest Daniel Obajtek. Nie ma drugiego takiego eksperta w dziedzinie pomnażania majątku. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wreszcie wykazali jakieś minimum zaangażowania i przedstawili informacje o kolejnej nieujawnionej nieruchomości z ich zdaniem tajnego majątku Daniela Obajtka. Cezary Tomczyk i Marek Sowa ujawnili, że obecny szef PKN Orlen przekazał ziemię w darowiźnie bratu, a po kilku latach brat podarował ją Obajtkowi, ale już z nieruchomością o wartości około 5 milionów złotych. Skąd brat Obajtka, który jest z zawodu leśniczym, miał pieniądze na wybudowanie takiej nieruchomości? Może w nadleśnictwie tyle płacą, cholera wie. No ale okazuje się również, że jako złote dziecko narodu polskiego prezes Obajtek jest jedynym człowiekiem, który nie musi publikować oświadczeń majątkowych za okres, gdy pełnił funkcję publiczną. Wynika to, i teraz słuchajcie uważnie, trzeba się skupić. Mogę trochę zwolnić, żeby nikomu nic nie umknęło. Uwaga, zwalniam. Otóż wynika to z pisma od szefa resortu rolnictwa skierowanego do posła Koalicji Obywatelskiej, w którym przyznano, że oświadczenie majątkowe Obajtka za 2016 rok nie zostanie ujawnione, bo sam zainteresowany się na to nie zgadza. Jest jednak szansa, że panowie opozycjoniści znowu lekcji do końca nie odrobili. Może na to wskazywać zdecydowany ton pełnomocnika prezesa Orlenu i jego brata. Adwokat Maciej Zaborowski w odpowiedzi zarzucił posłom kłamstwo. Należy podkreślić, że Daniel Obajtek, pełniąc funkcję prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, złożył oświadczenie majątkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i również zgodnie z tymi przepisami oświadczenie to stanowiło tajemnicę służbową z mocy prawa. Tak napisał mecenas Zaborowski. Faktem jest, że oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka do 2016 roku były publiczne i sprawdzane m.in. przez CBA pod kierownictwem Pawła Wojtunika i prokuraturę pod kierownictwem Andrzeja Seremeta, czyli ludzi niezależnych od obecnego obozu władzy. Pełnomocnik prezesa Orlenu zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec posłów opozycji. Nie wiadomo, jaką opcję przyjąć. No i teraz tak, nie wiadomo, jaką opcję przyjąć, aby była mniej żenująca dla naszego państwa. Czy założyć, że kontrole faktycznie niczego nie wykazały i posłowie opozycji opowiadają bajki, by nie powiedzieć bzdury,
czy że to wcześniejsze kontrole przeprowadzone były nieprawidłowo i 2 posłów jest sprawniejszych niż całe CBA i prokuratura razem wzięte. I co tu wybrać? No żeż kurwa mać, że zacytuję Daniela Obajtka. Piszcie w komentarzach. A Newsweek w piątek opublikował wyliczenie kolejnych nieruchomości prezesa Orlenu o szacunkowej wartości ponad 8 milionów złotych. Mamy więc tak, i znowu proszę o skupienie. Willę Sasina, przepraszam co ja mówię, willę w Sasinie, letnisko w Kopalinie, dom w Stróżym, 2 mieszkania w Myślenicach, pałac w Borkówku, dom i działki w Landzkoronie oraz willę w Lężkowicach. No właśnie, i tak to jest. Ja tu zasuwam w tej Warszawce przy jakimś programie, a pałacu w Borkówku, jak nie miałem, tak nie mam, ani willi w Sasinie. Panie prezesie, panie Danielu kochany, pan znajdzie gdzieś tam dla mnie jakąś fuchę. Mogę być leśniczym, jak pana brat, to chociaż sobie dom za 5 milionów zbuduje. Rozumie pan? Ja już tyle czasu oderwany od koryta i pić się chcę, no. Cudów w tym odcinku programu ciąg dalszy. Oto rząd wraz z kolejną falą koronawirusa, z którym najpewniej kolejny już 3. raz, czy tam 4, niedługo wygramy, ogłosił ustami premiera Mateusza Morawieckiego, że w marcu przeznaczy kolejne 4,5 miliarda złotych na wsparcie dla firm i dodatkowo umorzy zwrot pomocy z zeszłego roku dla około 50 rodzajów działalności. Premier zaznaczył, że celem jest to, by przechować wartość polskiej gospodarki. Tym najbardziej poturbowanym branżom musimy dalej pomagać, dlatego na marzec zdecydowałem o przeznaczeniu kolejnych wielu miliardów złotych na wsparcie dla tych branż, którym naprawdę bardzo, bardzo jest ciężko. Tak powiedział Mateusz Morawiecki. Szanowny panie premierze, tak z życzliwości pana oświecę. Te najbardziej dotknięte przez COVID branże nie zostały poturbowane. One zostały nie tylko dzięki pandemii, ale także dzięki chaotycznym działaniom tego rządu, rozjechane walcem. W niektórych przypadkach niestety nie ma już co zbierać. No dobrze, pomoc pomocą, jej jakość i forma to jedno, ale kto za to wszystko zapłaci? Społeczeństwo. Rząd szykuje nam podobno plan, nazwany pięknie, trzeba przyznać, Nowym Ładem. Nowy Ład. Dlaczego nie Narodowy Ład? Dobre pytanie. A brzmiałoby prawie tak ładnie jak Narodowa Kwarantanna, o której zresztą nikt już nie pamięta. Skandal swoją drogą, teraz już tylko lockdown i lockdown. Ale wróćmy do Nowego Ładu. Zakładać ma gruntowną przebudowę systemu podatkowego, polegającą generalnie na tym, że zapłacą najbogatsi. To ja mam taką propozycję. Może najpierw wprowadźmy jakikolwiek ład w systemie podatkowym, a potem zajmiemy się Nowym Ładem? Co pan o tym myśli, panie premierze? Według dziennika Gazety Prawnej beneficjentami nowych rozwiązań miałyby być osoby zarabiające do około 4000 zł. Szczegóły Nowego Ładu są objęte ścisłą tajemnicą. Jak z każdą tajemnicą w naszym kraju bywa, cytowana w materiale wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka zdradziła, że w Nowym Ładzie znajdzie się rozwiązanie, które roboczo nazwano bonem mieszkaniowym. Będzie miał formę dopłat lub gwarancji. Bardzo to jest słuszne, bo przecież na przykład prezes Orlenu może mieć kłopot z utrzymaniem tylu mieszkań i domów, więc jakiś bon mieszkaniowy byłby jak najbardziej na miejscu. No bon w końcu szanujmy się, tak? A propos Nowego Ładu, to można by rozważyć dołączenie do pakietu zmian powrotu Świętej Inkwizycji. Kuria diecezjalna w Rzeszowie na pewno jest już do takich zmian gotowa, a nawet wdraża niektóre pomysły w życie. Przekonał się o tym niedawno jeden z mieszkańców parafii Świętej Trójcy w Czudcu. Parafianin śmiał powiadomić policję o nieprzestrzeganiu przez proboszcza parafii obostrzeń związanych z pandemią, z liczbą osób mogących brać udział w mszach świętych. Proboszcz powiadomił o tym kurię, a ona wezwała sygnalistę na spotkanie tymi oto słowy, cytuję: wzywam pana ponownie do stawienia się w siedzibie kurii diecezjalnej w Rzeszowie w celu złożenia wyjaśnień. Myli się kto sądzi, że na spotkanie takie można nie przyjść bez żadnych konsekwencji, bowiem, jak dalej zaznaczono w piśmie, znowu cytuję, odmowa przybycia zostanie potraktowana jako przejaw nieposłuszeństwa wobec prawowitej władzy kościelnej, co może wywołać skutki kanoniczne w stosunku do pańskiej osoby. Koniec cytatu. Nie ma żartów i skończą się zaraz te śmichy chichy. Prawo kanoniczne mówi wyraźnie, że jak proboszcz czegoś nie może, a bardzo by chciał, to mu wolno.
Za to donosić na proboszcza nie można i kropka. A jak parafianin nie posłucha, to ja bym proponował dyby lub baty lub stos. A najlepiej wszystko razem. Amen. Jak przystało na byłego szefa polskiej dyplomacji, mistrza konsensusu i złotoustego oratora, Witold Waszczykowski kolejny raz zabłysnął w mediach i naprawdę intensywnie goni posła Suskiego, szefa Rady Programowej Polskiego Radia, przypominam przy okazji. W rozmowie z Beatą Lubecką europoseł Waszczykowski skomentował ostatni brutalny atak na homoseksualną parę w Warszawie. Znowu cytuję: jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, które jest bastionem zwolenników ŁKS-u, to też może mu się stać krzywda. Koniec cytatu. Pytania dziennikarki o kwestię dyskryminacji pan Waszczykowski nazwał rozmowami o Yeti, czyli o zjawisku, o którym ludzie mówią, ale go nie ma. W Polsce nie ma dyskryminacji prawnej ludzi związanych z taką czy inną orientacją seksualną. Nie było nigdy. Koniec cytatu. No, widać, że pan europoseł to więcej raczej przebywa w Brukseli niż w Polsce. Zresztą każdemu kraje się mogą pomylić, tym bardziej byłemu ministrowi spraw zagranicznych. Panie ministrze, to jeszcze raz tłumaczę i wyjaśniam. W Brukseli nie ma prawnej dyskryminacji osób homoseksualnych. W Polsce jest. Nie wiem, jak z tym stoi San Escobar, ale to już pan sobie w internecie poszuka. A propos posła Suskiego, mam mema, z nim właśnie w roli głównej. Poseł Suski uspokaja. Paliwo nie zdrożeje w całej Polsce, tylko na stacjach benzynowych. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek programu w telegraficznym skrócie. Zapraszam Was na czwartek. Trzymajcie się. Cześć.